No hej, witajcie w mieście Chwar. Jeśli jeszcze tu nie byliście, dobrze trafiliście. My uwielbiamy to miejsce. Słońce, wąskie uliczki, kamienne schody i sporo historii ukrytej w kamiennych budynkach. Nad miastem stoi fortica, z której rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Chwar i wyspy Pakleni. Zaraz wam to pokażemy. Do Chwaru jedziemy od strony Wyrboskiej. Droga prowadzi właściwie prosto do miasta, więc dojazd jest naprawdę prosty. A przy okazji jest też bardzo malowniczy. Po drodze mijamy zatoki, gaje oliwne i małe miejscowości. To jedna z tych tras, gdzie co chwilę ma się ochotę zatrzymać i zrobić zdjęcie. Zanim ruszymy na spacer po mieście, praktyczna wskazówka dla zmotoryzowanych. My zazwyczaj podjeżdżamy pod samą forticę. Jest tu mały parking i kilka miejsc przy drodze. Poza sezonem da się coś znaleźć, ale w lato na pewno nie jest to takie proste. Parkingów najlepiej szukać trochę dalej od portu i centrum. Im bliżej, tym drożej. Chwar i tak najlepiej zwiedza się pieszo, więc spacer nikogo nie ominie. A skoro zaparkowaliśmy pod forticą, to zwiedzanie zaczynamy właśnie od tego miejsca. To twierdza, która góruje nad całym miastem. Z centrum prowadzi tu sporo kamiennych schodów, ale widok z góry wszystko wynagradza. Panorama Chwaru, port i wyspy Pakleni rozrzucone po morzu. Kilka ciekawostek o tym miejscu. Fortica powstała w XVI wieku, żeby chronić Chwar przed piratami i przez wieki była miejscem ważnych wydarzeń historycznych. Jej mury pamiętają zarówno tureckie ataki, jak i czasy weneckiej dominacji. Dziś można tu poczuć naprawdę klimat dawnej twierdzy. Stary kamień, szerokie mury i widok, który na każdym robi wrażenie. Z forticy schodzimy w dół w stronę miasta. Ścieżka prowadzi asfaltowym chodnikiem, a dookoła typowa wyspiarska roślinność. Sosny piniowe, agawy, opuncje i gdzieś po drodze czuć też zioła. To jedna z tych tras, gdzie co chwilę odwraca się głowę, bo widoki naprawdę robią wrażenie. Port,
morze i wyspy Pakleni. Zobaczcie sami. Na końcu czekają nas jeszcze długie schody prowadzące prosto do promenady. W dół idzie się całkiem przyjemnie, ale w drugą stronę to już mały trening. Po drodze mijamy miejsce o bardzo ciekawej nazwie – Chipka od agave. To jedna z lokalnych tradycji. Z włókien agawy powstają tu ręcznie robione koronki, którymi od lat zajmują się benedyktynki. Ta technika została wpisana na listę UNESCO. A obok pomnik klęczącego Petara Hektorowicza, chorwackiego poety związanego z Hvarem. Im bliżej promenady, tym bardziej widać, że to miejsce żyje. W wąskich uliczkach pojawiają się stoliki restauracyjne i kawiarniane. Kiedy my tu schodzimy, jest jeszcze spokojnie i pusto. Ale wyobraźcie to sobie wieczorem, zwłaszcza w sezonie. Te same uliczki wypełniają się ludźmi, stoliki są zajęte, wszędzie słychać rozmowę, a między tym wszystkim przewijają się tłumy turystów, które tędy przechodzą w stronę promenady albo forticy. Schodzimy prosto na główny plac Hvaru, plac Świętego Stiepana. Od razu po lewej rzuca się w oczy katedra Świętego Stiepana, charakterystyczna, z wysoką wieżą, której nie da się przeoczyć. Stoi tu od kilkuset lat i jest jednym z najważniejszych punktów w mieście. A sam plac? Szeroki i otwarty, otoczony kamienną zabudową. Nie ma tu za dużo cienia, dlatego życie przenosi się pod ściany budynków, do restauracji i kawiarni, gdzie można schować się przed słońcem i złapać chwilę oddechu. Nasze kroki kierujemy w stronę portu i promenady. Po lewej mijamy najstarszy teatr publiczny w Europie – Hvar Theater. Działa właściwie nieustannie od XVII wieku. Tuż obok znajduje się arsenal, który kiedyś służył jako magazyn dla statków, a dziś jest częścią tej historycznej przestrzeni. Idąc promenadą, mijamy restaurację Gariful, jedno z najbardziej luksusowych miejsc w Hvarze. To tutaj pojawiają się znane nazwiska. Bywali tu między innymi Beyoncé, Jay-Z czy książę Harry, a lista gości podobno jest znacznie dłuższa. Po drodze mijamy lokalsów i turystów odpoczywających na skalnych półkach i wskakujących do wody. Jest tu też mała plaża Kriża przy klasztorze franciszkańskim, jedna z najbliższych centrum i jedna z niewielu położonych bezpośrednio przy deptaku, wśród apartamentów i hoteli.
okolicach wyspy Galiśnik widoki robią się jeszcze bardziej otwarte i to jest moment, żeby na chwilę zwolnić i po prostu się rozejrzeć. Wracamy do miasta i wchodzimy w wąskie uliczki. Tu Chwar ma zupełnie inny klimat. Trochę spokojniejszy, bardziej lokalny, z dala od głównego ruchu. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze na kawę w jednej z kawiarni i totalnie przypadkiem trafiamy na pochód weselny. Muzyka, ludzie, uśmiechy. Całe miasto na chwilę zwalnia i patrzy, co się dzieje. Takie momenty najbardziej zapadają w pamięć. Po tej krótkiej przerwie ruszamy dalej do restauracji Junior, schowanej między tymi uliczkami. To jedno z tych miejsc, do których zawsze wracamy. Niby centrum, a jednak ciszej, bez tłumów. No i najważniejsze, podają tu naprawdę świetne owoce morza. Kilka lat temu, jak przechadzaliśmy się po Chwarze, między uliczkami trafiliśmy na taką przyjemną restaurację Junior. Zamawialiśmy tu zazwyczaj owoce morza. Nigdy się nie zawiedliśmy i dzisiaj do niej wracamy. Kolejnym takim czynnikiem pozytywnym, który przemawia za wypróbowaniem tej restauracji, jest to, że kilka lat temu w swoim programie pan Robert Makłowicz polecał ją jako też jedną z takich naprawdę bardzo dobrych restauracji tutaj na Chwarze, więc no nic, tylko próbować.
wieczorem Chwar zmienia się totalnie. Światła portu, muzyka z knajpek, ludzie siedzący na tarasach. Nie da się tego opisać inaczej niż to trzeba poczuć. Atmosfera jest spokojna, ale jednocześnie żywa. Warto zostać tu do tej godziny. My postanowiliśmy jeszcze wybrać się na spacer w drugą stronę od promenady. Od tej strony miasto pokazuje się również zupełnie inaczej. Nie tylko ze względu na wieczorny klimat. Wąskie uliczki, kamienne elewacje i cienie budynków tworzą nową perspektywę Chwaru, trochę bardziej tajemniczą i kameralną. Nasza wizyta w Chwarze dobiega końca, ale zanim powiemy do widzenia, czeka nas jeszcze wspinaczka pod Forticę, bo tam, jak pamiętacie, zostawiliśmy auto. A schodów? Cóż, jest ich kilkaset. Idziemy krok po kroku, powoli, czasem łapiemy oddech, czasem śmiejemy się z własnej kondycji, bo kto by liczył schody, kiedy nogi zaczynają przypominać galaretę. Chwar to miasto, w którym codzienność miesza się z wakacyjnym klimatem. Kamienne uliczki, wąskie zaułki, kawiarnie pełne ludzi. Wszystko tu ma swój rytm, a przy tym czuć luz i słońce. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego spaceru. Jeśli chcecie więcej relacji z podróży, subskrybujcie. Przed nami jeszcze sporo wspólnych przygód. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka i komentarz. Zawsze miło nam czytać, co myślicie. Do zobaczenia w kolejnej podróży.